Partnerem dzisiejszego odcinka jest infact.pl, który ułatwia prowadzenie firmy. Szanowni Państwo, moi drodzy, opuściliśmy naszą bazę w prowincji Marche i jesteśmy w prowincji sąsiedniej, Emilia-Romagna. Jesteśmy w dodatku w mieście, którego nazwę znają niemal wszyscy, również w Polsce, bo jest to miejsce chyba najsłynniejsze, jeśli chodzi o plażing i smashing, czyli plażowanie i opalanie się. Jedno z najsłynniejszych w całych Włoszech, a nad wybrzeżem Morza Adriatyckiego chyba najbardziej znane. Rimini mianowicie. Ale dlaczego tutaj jesteśmy, skoro jest zima i przecież plaż nie będziemy pokazywać? Otóż zerknąłem na mapę i zobaczyłem, że z Marche jest bliziutko do San Marino, owego niezwykłego miejsca, a historię San Marino należy zacząć właśnie tu w Rimini, i to dokładnie w tym miejscu, Ponte di Tiberio, czyli most Tyberiusza. Kto założył San Marino? San Marino, święty Marin, albo Maryn, mówiąc po polsku. Kim był święty Maryn? Był kamieniarzem z Dalmacji, z wyspy Rab i przypłynął tutaj i właśnie uczestniczył w budowaniu, albo też rozbudowywaniu rzymskiego Rimini, rzymskiego miasta, i zapewne stąpał po tym moście, bo ów most już wtedy był gotowy. O moście więcej z widokiem na most, bo jest to doprawdy konstrukcja niezwykła. Wcześniej widzieliśmy zachowane rzymskie inskrypcje tych, którzy tę budowlę wznosili. Zejdźmy nieco niżej. Most ów zaczęto wznosić za cesarza Augusta, a dokończono w czasach cesarza Tyberiusza, stąd właśnie most Tyberiusza. Na czym polega genialność owej konstrukcji? No, mówiąc najogólniej, polega na tym, że to do dzisiaj stoi w niezmienionej formie od I wieku naszej ery. A teraz szczegóły. No, po pierwsze, absolutnie genialny materiał budowlany. Wapień, ale bardzo specjalny wapień z Istrii, z półwyspu Istria, taki, który nie nasiąka wodą. Zatem nie ma procesów, że woda wchodzi, potem zamarza, rozsadza. Więc po pierwsze materiał, ale też zdolności inżynieryjne Rzymian. Każdy filar ma swój niezależny fundament i łuki są skonstruowane pod takim kątem, że idealnie rozkładają masę, napór tego, co po moście się przemieszcza. A jeszcze do niedawna jeździły po tym samochody, maszerowały po tym armie, no, wojska napoleońskie na przykład, ale tych armii było mnóstwo. W końcu most również szczęśliwie ocalał w czasie II wojny światowej. Niemcy go zaminowali, ale nie wyleciał w powietrze. Nie wiemy, czy serce zadrżało oficerowi niemieckiemu i nie chciał zniszczyć takiego zabytku, czy też był felerny ładunek wybuchowy podłożony. W każdym razie ocalał i stoi. A święty Maryn przybył tutaj, najpierw do Rimini właśnie, w III wieku naszej ery. I był, jak powiedziałem, kamieniarzem. Nie wznosił tego, co za chwilę pokażemy, bo to, gdzie idziemy teraz, jest nieco późniejsze, ale z tym miejscem również wiąże się fascynująca historia. Filmowa również. Nie zamierzamy tworzyć monografii Rimini, wpadliśmy tutaj niejako tylko przy okazji, wiedzeni śladami świętego Maryna. Notabene, ów mąż, który przybył tu z wyspy Rab, o czym przed chwilą mówiłem, nie zmieniał kraju, no bo to był jedno i drugie, to był Rzym, rzymska prowincja Dalmacja. Wówczas Rab zaliczał się do owej prowincji.
Ale dzisiaj Rab to jest Kwarner, a nie Dalmacja. Dalmacja zaczyna się ciut dalej na południe. Wróćmy do Rimini. Nie robimy szczegółowego filmu o tym mieście, ale skoro byliśmy przy moście Tyberiusza, to warto zajrzeć tutaj. To jest fragment miasta zwany Borgo San Giuliano. Dosłownie kilka metrów wejście od owego mostu. I to jest bardzo ważne, jeśli ktoś interesuje się filmem i historią. Ponieważ w Rimini przyszedł na świat słynny reżyser włoski Federico Fellini. I owa dzielnica, Borgo San Giuliano, która była kiedyś dzielnicą rybaków i biedoty, była dla niego inspiracją. Amarcord, film z początku lat 70. Słowo Amarcord oznacza w języku miejscowym, w tutejszym dialekcie, pamiętam. I właśnie te luźne, wspaniałe sceny, bo jest to film bez jednej osi fabularnej, to są reminiscencje Felliniego z dzieciństwa, kiedy to wkraczał w wówczas dziwny, czasami groźny, ale zawsze wspaniały świat. No, ta dzielnica się niezwykle zmieniła. Jest to w pewnym sensie atrakcja turystyczna, chociaż nadal mieszkają tu ludzie. Mamy tu kilka lokali gastronomicznych, mamy tutaj murale. Na tych muralach sceny z filmów Felliniego, sam Fellini, ale również Marcello Mastroianni, Giulietta Massina. No to wszystko tutaj jest. I prawdziwym grzechem, jeśli ktoś lubi kino, byłoby tego miejsca nie odwiedzić. Tak właśnie święty Maryn połączył się z Fellinim, bo piękne rzeczy bardzo często się łączą na przestrzeni wieków. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Nut e Crut. To jest lokal, który poleca włoski przewodnik Gambero Rosso. Jak jeździcie po Włoszech, to jest naprawdę bardzo dobre źródło kulinarnych informacji. Miejsce bezpretensjonalne, które specjalizuje się w kuchni lokalnej, a najsłynniejszą tutejszą pozycją są właśnie takie placki. Piadina. Pamiętajcie, jesteśmy w Emilii Romanii, zatem piadina. Bardzo cienki placek, który jest nadziewany różnymi rzeczami. Ja wziąłem wersję arcylokalną, czyli rimińską. Co tu mam? Mam mianowicie radicchio oraz tutejsze sardynki rozcięte, podgrzane i jeszcze inną sałatę. I to jest rzecz podobno konieczna do spróbowania. Wybór pozostałych członków naszej zacnej ekipy był nieco inny. To jest piadina, ale zobaczcie, co tutaj mamy. Plastry roast beefu, sałatę, pomidory i domowe majo. No a tutaj absolutna klasyka z tej części Włoch, czyli tagliatelle con ragu. Ale spójrzcie, jaka urocza, zalotna pasta fresca, jajeczny makaron i sos mięsny ragu pomidorowy. No i to pierożki, ravioli. W środku ricotta, szpinak, masło szałwiowe. Tutaj ser, jakby ktoś chciał jeszcze to miejscowym serem posypać, miejscowym, czyli parmezanem, bo jesteśmy w Emilii Romanii. Ale ja chcę najbardziej spróbować tego. Ów placuszek, w przeciwieństwie do pizzy, jest tylko podajnikiem, gdyż ciasto tutaj nie dominuje. Co jest jeszcze bardzo ważne, tutaj mamy na tych bezpretensjonalnych papierowych menu wypisane, skąd pochodzą produkty. Chodzi o to, żeby była jak najkrótsza droga od uprawy do stołu. Wszystko wiemy. Najlepsze miejscowe produkty, proste jedzenie. To jest super. I właśnie tego mi teraz było trzeba. Czyli jemy, a potem dalej jedziemy szlakiem świętego Maryna. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Infact, czyli połączenie aplikacji do ZUS-u, faktur i kosztów z osobistym księgowym.
Infact ułatwia prowadzenie firmy, umożliwia opłacanie podatków jednym kliknięciem lub poprzez autopłatności. Aplikacja wyświetla również statystyki. Widzimy, ile zarabiamy, ile wydajemy i ile pieniędzy zostaje nam na koncie. Infact ułatwia założenie firmy bez wychodzenia z domu samodzielnie, bądź też z pomocą specjalistów. Najkrócej rzecz biorąc, pomaga odetchnąć od formalności i zachować porządek w firmowych finansach. Korzystając z linku w opisie filmu, mogą uzyskać Państwo 100 zł rabatu na początek swojej współpracy z Infactem. Koniec kącika partnerskiego. Sytuacja geograficzna wygląda następująco. Otóż mamy Apeniny, które schodzą niemal wprost do Adriatyku. Dopiero przed samym morzem teren się wypłaszcza. Tam jest Rimini. Jego granice administracyjne kończą się dosłownie kilkaset metrów stąd. I owe granice administracyjne pokrywają się z granicą międzypaństwową Italia-San Marino. To jest właśnie San Marino. Ja już jestem na terytorium tej ziemi, ale to, co widzicie, to jest jądro tego mini państwa, mianowicie góra Montepetitano. To właśnie tutaj święty Maryn w roku 301 założył najstarszą do dzisiaj funkcjonującą republikę na świecie całym, w historii ludzkości. Nie ma starszego republikańskiego tworu, który ma wolność wypisaną na sztandarach niźli San Marino. No i to właśnie jest cel naszej wycieczki z Markę. No jakże być w okolicy i nie odwiedzić tego. Jak się nazywa stolica San Marino? No nie jest to trudne pytanie. San Marino. Nigdy tutaj nie byliśmy, więc nie wiemy, jak na górze jest z parkingami. To, co wiemy, to, że miasto na wzgórzu, wąskie ulice, bo bardzo stare miasto, niezwykle dużo samochodów, ponieważ jest tutaj więcej samochodów niż mieszkańców, więc stanęliśmy na dużym parkingu przy Funivii, czyli przy kolejce linowej, która za chwilę nas na górę wciągnie. To się nazywa Borgo Maggiore i to jest coś, co wydaje mi się najrozsądniejsze, by móc San Marino zwiedzić. Lubię myśleć o sporcie wówczas zwłaszcza, kiedy sytuacja nie wymaga ode mnie żadnego wysiłku. No tutaj pokonujemy stromiznę przy pomocy siły tejże kolejki. No i sport. Tak się składa, że nasza reprezentacja piłkarska trafia stale niemal na San Marino. Wygraliśmy wszystkie mecze z nimi, bo to jest bardzo dzielna drużyna, ale całkowicie amatorska. No i mało ludzi. Wygraliśmy z nimi wszystkie mecze, ale nie wszystkie chwalebnie. Słynna ręka Furtoka. Męczyliśmy się potwornie, tylko 1-0. Ale z kolei najwyższe zwycięstwo drużyny polskiej w historii to nie to z Haiti 7-0, tylko właśnie z San Marino 10 do bańki. Jakby nie było, kibicuję San Marino. Oni są niezwykle dzielni i waleczni. No ale jakże tu nie być dzielnym i walecznym, jak się na takiej górze mieszka. Tam nad Adriatykiem już słońce. Libertas, takie słowo widnieje na dumnie na wietrze powiewającej fladze Republiki. Libertas, czyli wolność. O wolności mówił już święty Maryn i właśnie z powodu wolności założył owo mini państwo. Jego historia, nie bójcie się w skrócie, ale jakże fascynująca. No bo był to rodzaj takiej miejskiej komuny, miejskiej republiki. I rzeczywiście w średniowieczu San Marino było podporządkowane przez chwilę dwóm innym włoskim państwom, miastom, czyli Spoleto i Urbino. Ale bardzo szybko stało się bytem osobnym, bytem samodzielnym, bytem
państwowym uznanym międzynarodowo. Owej suwerenności nie zgwałcił nawet Napoleon, który przecież zmieniał mapę Europy od tak, cak, cak. Uznał niezależność San Marino. Owa niezależność została potwierdzona w traktacie wiedeńskim w 1815 roku. No i to było nawet państwo, mimo że jest to enklawa, czyli państwo otoczone granicami innego jednego państwa, bo jest wewnątrz Włoch, to nie wypowiedziało wojny nikomu innemu. Pozostało w czasie II wojny światowej neutralne. Mimo że rządzili tutaj miejscowi faszyści do 1943 roku, to byli to faszyści niezwykle delikatni. Otóż miasto przyjmowało uchodźców w czasie wojny, również Żydów. O wszystkim dalej jeszcze opowiem wam za chwilę, bo temat jest tak samo fascynujący jak ten krajobraz. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Apeniny. Na wielu tych niskich już apenińskich górach mamy miasta. Tam płasko i Adriatyk, po drugiej stronie Dalmacja, a my właśnie tu. Idziemy dalej. System polityczny republiki przez stulecia zmienił się niewiele. W tej chwili jest to normalna demokracja parlamentarna, ale nie ma tutaj prezydenta ani kanclerza, tylko bardzo ciekawe dwugłowe ciało, pochodzące z wyboru i działające od czasów średniowiecza. Są to mianowicie tak zwani kapitanowie regenci, wybierani na półroczne kadencje, o ile sobie dobrze przypominam, w każdym razie dość często, po to, żeby żadna dynastia się na tym stanowisku nie zagnieździła. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż to było pierwsze miejsce w Europie Zachodniej, gdzie zaraz po II wojnie światowej do władzy doszli komuniści. Komuniści w koalicji z socjalistami zrobili pospołu dużo reform, no na przykład elektryfikacja, kanalizacja, opieka społeczna. To nie byli komuniści tacy wulgarni w naszym rozumieniu, tylko znacznie bardziej moderni, no ale jednak komuniści. Więc doszło tu do puczu w latach 50. Władzę przejęła Chadecja. Kto stał za owym puczem? No, zapewne się domyślacie. Miejscowy konsul Stanów Zjednoczonych, bo ambasady amerykańskiej nigdy tu nie było. Człowiek jednak powinien wierzyć w dobro. Ja niestety na chwilę zwątpiłem i w aucie na parkingu pod kolejką zostawiłem okulary przeciwsłoneczne, a tu wspaniałe słońce. Ale do rzeczy. Dlaczegoż to takie maleństwo nie zostało wcielone do Włoch w czasach, kiedy Garibaldi jednoczył Italię? Otóż San Marino, kierując się owym hasłem Libertas, udzieliło Garibaldiemu schronienia. On formalnie nie miał zezwolenia, by przekroczyć granice tego mini państwa, a jednak go przyjęto. W dodatku ktoś powiedział, że wygląda on jak Nazareńczyk, więc jak Jezus Chrystus. Rzeczywiście Garibaldi miał brodę. Z reguły bano się Garibaldiego, wyglądał dość groźnie w opinii wielu. Garibaldi podobno wtedy jedyny raz w ciągu tego dnia się uśmiechnął i San Marino nie jest formalnie i prawnie częścią Italii. Natomiast to jest podobno najlepszy adres jedzeniowy w całym mieście, w tej jego historycznej części, La Terrazza, ale ponieważ panują tutaj zwyczaje restauracyjne takie same jak we Włoszech, więc zamknęło się okienko obiadowe, będzie otwarte na okienko kolacyjne, a my kolację mamy już zaplanowaną gdzie indziej. Idziemy dalej, w Miacho. Słońce i błękitne niebo sprawdzają się zawsze. Dopiero teraz ta perspektywa widokowa wygląda tak, jak wyglądać powinna. Mimo środka zimy mamy zieleń, a dalej mamy ów cudowny
błękit Adriatyku. Widok zachwycający. Jeszcze lepszy musi być ze szczytu tej wieży. Tam nie wyjdę. Ale musicie wiedzieć, że owa wieża i dwie inne to są symbole architektoniczne San Marino. One oczywiście pełniły funkcje obronne niegdyś oraz penitencjarne. Ta jest najstarsza, pochodzi z XI wieku. Guaita się nazywa i pomiędzy nimi mamy taką bardzo ładną ścieżkę spacerową. Są przerzucone ponad tymi jarami mostki. No i można chodzić do woli, a jest to zadanie dla wytrawnych piechurów. No, tu jest co prawda płasko, ale jesteśmy na Monte Titano, więc człowiek tutaj chodzi w górę i w dół i dzięki temu nabiera apetytu. Najważniejszą miejscową słodyczą jest to właśnie, co spoczywa na talerzyku przede mną. Torta Tremonti. Nie jest to specjalnie zaskakująca koncepcja dla kogoś, kto przybył tu z Krakowa i kto, jeśli chodzi o słodycze, przebywał dużo w orbicie wiedeńskich wpływów cukierniczych. No, Oskar Pischinger wymyślił coś niemal identycznego, czyli wafle, jak nie mam, bardzo chrupiące, przełożone masą czekoladową z nutą delikatną, laskową, oblane czekoladą tylko po brzegu. To się tutaj wytwarza. Jest specjalna manufaktura, która robi torcik i to można w paczkach kupić jako pamiątkę z San Marino, ale można też zjeść na miejscu. Czy warto? To zależy tylko od dwóch rzeczy. Od chrupkości wafla i od jakości masy. No więc sprawdzam. Wafle są chrupiące bardzo. Masa jest mocno czekoladowa. Owa nutka laskowa nie przebija się zbyt mocno, ale to jest bardzo porządny torcik Pischingera, tak bym powiedział. Do tego kawka. Fakt, że można siedzieć zimą na zewnątrz, a nawet te ogrzewacze nie są włączone, a miejsce, na którym siedzę, przy którym siedzę, albo na którym, można też tak powiedzieć, bo chodzi o placyk, Piazzetta del Titano, czyli placyk tytaniczny, no chodzi o górę Titano, placyk, tak. To zjem, ale nie kupię tego do domu, sam potrafię robić Pischingera. Jakże wspaniałe jest podróżowanie po Włoszech. Człowiek jedzie i gdzie nie spojrzy, to warto by zjechać i coś pokazać. No właśnie wracamy do Marche i zobaczyliśmy, że po drodze z San Marino będziemy przejeżdżać obok Loreto. Loreto, a przecież ja, jak chodziłem do liceum, to niemal codziennie przechodziłem przez ulicę Loretańską. Moje liceum, piątka, sąsiaduje z klasztorem kapucynów, a to właśnie tam mamy domek loretański. No więc Loreto, nigdy tu wcześniej nie byłem. No i właśnie będziemy tu razem, choć przez chwilę. Loreto to przepiękne miasteczko, ale najważniejsza w nim jest bazylika. Owa bazylika kryje w sobie niezwykły skarb. Mianowicie, jak chce tradycja, to właśnie w środku tam mamy domek Matki Boskiej, Maryi i Józefa z Nazaretu, rodziców Jezusa Chrystusa. Skąd tutaj się to wzięło? Legenda mówi, że anieli przenieśli ów dom z Nazaretu do Dalmacji, lecąc, a potem z Dalmacji przenieśli go właśnie do Loreto. To legenda, anieli. Ale jak chcą historycy, była to rodzina anieli. I co się wydarzyło? Mamy rok 1291 albo 1292, różnie mówią źródła. Otóż chrześcijanie ostatecznie tracą Ziemię Świętą.
Całość Ziemi Świętej zajmują muzułmanie. I Anieli, rodzina włoska Anieli, demontuje ów domek, który wedle tradycji był miejscem zamieszkania Maryi i Józefa, i przewozi statkami, którymi pływali krzyżowcy. No pewnie przystanek był w Dalmacji, a potem właśnie tutaj. I ponownie to tu postawiono. I właśnie ów skarb kryje w sobie ta budowla. Legenda mówiąca o tym, że domek Matki Boskiej dostał się tutaj drogą powietrzną, sprawiła, że Matka Boska Loretańska została ogłoszona patronką lotników. Charles Lindbergh, który przeleciał Atlantyk, zabrał ze sobą wizerunek Matki Boskiej Loretańskiej. Co więcej, Matka Boska Loretańska jest patronką słynnej formacji wojskowej włoskiej Aeronautica Militare. Bardzo poważna baza szkoleniowa aeronautyki mieści się właśnie tutaj w Loreto. A dzięki komu Loreto pełne wspaniałych, historycznych zabytków ocalało, o tym opowiem wam kawałek niżej. W walkach o wyzwolenie Włoch uczestniczył również II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. Po zdobyciu Monte Cassino Polacy otrzymali rozkaz nacierania na kierunku adriatyckim, aby przełamać ostatecznie linię Gotów. I 1 lipca roku 1944 nastąpił finał tzw. operacji loretańskiej. Loreto zostało zdobyte, a Polacy z pełnym poświęceniem uratowali przed pożarem trafioną przez Niemców pociskami bazylikę loretańską i domek Matki Boskiej w środku. Zaskarbili sobie niezwykłą wdzięczność mieszkańców, nie tylko faktem oswobodzenia, ale również ratowaniem tego skarbu kultury i miejscowej tożsamości. Na tym cmentarzu spoczywa 1090 polskich oficerów i żołnierzy. Ponieważ to była Polska przedwojenna, więc w większości są to groby katolickie, ale wśród nich są również groby polskich żołnierzy wyznań prawosławnego, ewangelickiego, mojżeszowego i jeden grób muzułmański, w którym spoczywa najprawdopodobniej polski Tatar. To jest, moi drodzy, obok Monte Cassino najważniejsza polska nekropolia we Włoszech, u stóp Bazyliki Loretańskiej. Wróciliśmy do naszej bazy matki, Tolentino, San Marino do Tolentino, w pobliżu San Severino, Marche. No i muszę wam powiedzieć parę słów o tym miasteczku, gdyż ono jest przecudne, średniowieczne, otoczone murami obronnymi. Jednak bardzo dotkliwie ucierpiało w tragicznym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy w roku 2006. Wstrząsy zaczęły się już w sierpniu, ale apogeum przypadło na październik. No i wówczas to najwięcej tutaj substancji zabytkowej zostało zniszczonej. Ale to się wszystko bardzo pięknie dźwiga, bo są dźwigi, są te rzeczy odnawiane. I to, jak to wszystko skończą, będzie prawdziwa bombonierka. Mam nadzieję, że bombonierką będzie również to, co nas za chwilę czeka, bo mamy tutaj, tam gdzie stoi ta piękna Alfa Giulietta na światłach awaryjnych należąca do karabinierów, otóż tam mamy zarezerwowane miejsce na kolację. Właśnie tu. Chyba już się domyślacie, co spoczywa na stole. Mięsny król całych Włoch i dużej części świata całego, mięsnego. Król, a w zasadzie królowa, bo jest to bistecca alla fiorentina. W pobliskiej Toskanii od czasów rzymskich hodowana jest rasa bydła o nazwie Chianina. I ta rasa bydła jest
w zasadzie rasą li tylko mięsną, gdyż daje niezwykle mało mleka. W zasadzie tylko tyle, żeby móc wykarmić cielęta. Mięso jest niezwykle cenione przez smakoszy, gdyż jest ono marmurkowe. Jest tutaj, zobaczcie, jak usmażone. Przeciąłem, nie ma krwi, różowy środek. To spoczywa na gorących, nagrzanych, metalowych półmichach. Do tego kilka dodatków zaraz przyjdzie. Ziemniaki smażone z rozmarynem, sałata już jest, ale najważniejsze jest to morska sól, trochę oliwy i zaraz oddamy się prawdziwej mięsnej rozkoszy. To jest rzecz, jeśli nie jedziemy do Ameryki Południowej, najlepsza. A nawet jeśli tam jedziemy, to Chianina, owa niezwykła rasa, wielkie krowy, cenione przez Rzymian, to jest prawdziwy rarytas. Moi drodzy, skoro mam to mam już tylko miejscowe wino. Powiedziałem, to jest wieczór prostych przyjemności, ale proste może być wspaniałe. O, ja, grazie mile. Są grzaneczki, jest oliwa, zaraz przyjdzie reszta. Mięciunie i wspaniałe. No to na razie, bo to trzeba jeść póki gorące.